Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który będzie rozwinięciem tej mojej serii filmów poświęconych interfejsom szeregowym, w szczególności interfejsowi UART. Jak pamiętacie, omawiając interfejs UART, wspominałem Wam o interfejsie RS485. No i właśnie ten odcinek poświęcę temu interfejsowi. W tym odcinku dowiesz się wszystkiego, co jest istotne, żeby połączyć ze sobą mikrokontrolery albo mikrokontroler z jakimś innym urządzeniem, które posiada interfejs RS485. Interfejs RS485 jest bardzo odporny na zakłócenia, stąd też bardzo często jest wykorzystywany do transmisji danych właśnie w przemyśle, ale ze względu na swoją prostotę jest też bardzo atrakcyjnym interfejsem dla hobbystów, szczególnie w sytuacji, w której chcielibyśmy ze sobą połączyć kilka urządzeń na większe odległości. Jak pamiętacie, w tym celu moglibyśmy wykorzystać na przykład interfejs RS232, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach, ale on ma pewne ograniczenia. Między innymi bez nadmiernych kombinacji przy pomocy RS232 jesteśmy ze sobą w stanie połączyć zaledwie dwa urządzenia. Drugie ograniczenie tego interfejsu to ograniczenie związane z maksymalną rozległością sieci, a więc odległością pomiędzy łączonymi urządzeniami, która zasadniczo nie powinna przekraczać 15 metrów. No i też najczęściej szybkości transmisji danych po interfejsie RS232 nie są jakieś imponujące. Wszystkich tych wad pozbawiony jest interfejs RS485, a dodatkowo ma on także wiele innych, bardzo dla nas przydatnych i ciekawych cech, o których się za chwilę dowiesz. Jak już wspomniałem, dwie jego główne cechy to wysoka odporność na zakłócenia, więc możemy ten interfejs wykorzystywać tam, gdzie spodziewamy się dużych zakłóceń zewnętrznych, ale także możliwość transmisji danych na bardzo duże odległości, przekraczające nawet kilka kilometrów. Oczywiście im dalej te dane będziemy transmitować, tym ta transmisja będzie wolniejsza. Niemniej jednak, nawet przy transmisjach na odległości rzędu kilkuset metrów możemy uzyskiwać szybkości przekraczające kilkaset kilobitów na sekundę. Tutaj oczywiście dużo będzie zależeć od połączeń, jakie wykonamy pomiędzy urządzeniami, rodzaju użytego kabla, jego pojemności, ale także użytych nadajników, odbiorników linii RS485. Kolejną olbrzymią zaletą interfejsu RS485 jest możliwość łączenia za jego pomocą szeregu różnych urządzeń na jednej magistrali. Standardowo możemy na jednej magistrali RS485 umieścić do 32 urządzeń, ale dostępne są nadajniki, odbiorniki linii, które umożliwiają przyłączenie do magistrali większej liczby urządzeń, np. 64, 128, a czasami nawet jeszcze większej liczby. Jednak interfejs RS485 ukrywa jeden mały, drobny haczyk. Mianowicie standard RS485 definiuje wyłącznie tzw. warstwę fizyczną protokołu, a więc sposób połączenia dwóch urządzeń. Natomiast nie definiuje wyższych warstw OSI, to znaczy, że jeżeli chcemy przesyłać jakieś dane, to musimy sami wymyślić protokół transmisji. Stąd też, jeżeli jakieś urządzenie dysponuje interfejsem RS485, to wcale nie znaczy, że będziemy potrafili się z nim skomunikować. Niemniej jednak nie jest tak źle, jak pozornie mogłoby się wydawać, dlatego że interfejs RS485 najczęściej w tych wyższych warstwach wykorzystuje ramki danych, które są identyczne z ramkami danych, które omawialiśmy w przypadku interfejsu UART i interfejsu RS232. Stąd też do implementacji RS485 na mikrokontrolerach będziemy używać interfejsu UART. Czasami dodatkowo ten interfejs UART wbudowany w mikrokontroler posiada pewne dodatkowe ułatwienia, o których powiem Wam w kolejnym odcinku, które wprost służą właśnie do implementacji protokołu RS485. Wiemy wobec tego już, że do implementacji RS485 będziemy potrzebować mikrokontrolera, który posiada interfejs UART, czyli praktycznie możemy wykorzystać w tym celu dowolny mikrokontroler. Drugim niezbędnym komponentem, który musimy wykorzystać, jest tak zwany transceiver, czyli odbiornik nadajnik RS485. Jest to wyspecjalizowany, prosty układ scalony i zanim przejdziemy do omawiania samego interfejsu, musimy troszeczkę bliżej przyjrzeć się dostępnym transceiverom oraz ich parametrom. Nadajniki magistrali RS485 produkuje bardzo dużo różnych firm. To, co jest dla nas bardzo istotne, to fakt, że te układy są zasadniczo wymienne, dlatego że posiadają one bardzo podobne parametry, ale dodatkowo posiadają zazwyczaj identyczny pinout. Dlatego ja te funkcje nadajnika, odbiornika magistrali RS485 omówię na przykładzie bardzo popularnych i bardzo dobrych przy okazji układów MAX 485 i podobnych. No więc otwórzmy sobie przykładową notę katalogową i zobaczymy, co tam możemy znaleźć. Jak widzicie, w tej
nocie mam tutaj taką tabelkę, w której są podsumowane podstawowe parametry tych układów. Jak widać, większość tych układów występuje w obudowach 8-pinowych. To są małe obudowy, mogą być to zarówno obudowy typu DIP, jak też i obudowy do montażu powierzchniowego. To, co jest ważne, to jest maksymalna szybkość transmisji. Jak widzicie, ona się tutaj waha w szerokim przedziale od 250 kilobitów na sekundę do nawet 35 megabitów na sekundę, a więc mamy całkiem spory wachlarz możliwości. Oczywiście my zwykle, jeżeli będziemy transmitować dane na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu metrów, nie będziemy potrzebowali tych najbardziej wypaśnych układów, które mają możliwość transmisji na przykład z szybkościami po 20 i więcej megabitów na sekundę. Możemy kupić układy nieco wolniejsze, a co za tym idzie zdecydowanie tańsze. Drugi parametr, na który musimy zwrócić uwagę, to jest tak zwane obciążenie, jakie wnosi transceiver. Jak pamiętacie, przed chwilą powiedziałem Wam, że na magistrali RS485 może być jednocześnie maksymalnie 32 odbiorniki nadajniki linii, ale nie do końca jest to prawdą, dlatego, że obecnie dysponujemy nowszymi układami, które wprowadzają tak zwane obciążenie ułamkowe, co umożliwia podłączenie większej ilości nadajników odbiorników linii. Jak widzicie, niektóre z tych układów umożliwiają nawet podłączenie 128 nadajników odbiorników na jednej magistrali RS485. Oczywiście, jeżeli nie przewidujemy użycia aż tak dużej liczby nadajników odbiorników jednocześnie, to możemy kupić po prostu te starsze układy, które wnoszą co prawda większe obciążenie, ale dzięki temu są też tańsze. Trzeci kluczowy parametr, na który musimy zwrócić uwagę, to napięcie zasilania nadajnika odbiornika linii. Te układy są produkowane co najmniej w dwóch wariantach. W tym wariancie starszym, zasilanym napięciem 5V oraz w wariancie nowszym, który jest zasilany napięciem 3,3 V. Jeżeli używamy mikrokontrolera, który zasilamy napięciem 5V, to musimy kupić transceiver, który również będzie zasilany napięciem 5V. Natomiast jeżeli używamy jakichś nowszych mikrokontrolerów, które najczęściej są zasilane napięciami rzędu 3,3 V lub niższymi, to musimy kupić dostosowany transceiver. Te transceivery na 3,3 V, tak przy okazji, są niestety także droższe, więc jeżeli możecie, to raczej trzymajcie się tutaj napięcia 5V. Oczywiście nie muszę dodawać, że jeżeli użyjecie transceivera, który jest dostosowany do napięcia 5V z napięciem 3,3 V, to on po prostu nie będzie działał. Dobra wiadomość z kolei jest taka, że na jednej magistrali możecie mieszać transceivery, które są zasilane różnymi napięciami. Tutaj nie będzie żadnego problemu i nie trzeba stosować żadnych konwerterów. No i jak to zwykle bywa, w nocie możemy znaleźć wszystkie parametry elektryczne wybranego transceivera, tak jak tutaj widzicie. Mamy informacje mówiące m.in. o tym, że maksymalne napięcie zasilania, ale co za tym idzie, maksymalne napięcie na dowolnym pinie transceivera nie może przekroczyć 12V. Ja do tego maksymalnego napięcia jeszcze za chwilę wrócę, ponieważ ono przy pewnych typach sieci może być bardzo, bardzo istotne. Natomiast akurat ten transceiver, który wybrałem, może być typowo zasilany napięciem 5V. Kolejne bardzo ważne parametry to są parametry związane z czasami propagacji. No i jak widzicie, te parametry mają wpływ na to, jaka będzie maksymalna szybkość przesyłu danych. I ta maksymalna szybkość przesyłu danych również w tej nocie katalogowej jest tutaj wymieniona. Dla tego wybranego przeze mnie transceivera jest to co najmniej 2,5 megabita na sekundę, a więc zapewne dużo więcej niż kiedykolwiek będziemy potrzebować. Dobra wiadomość jest taka, że na większość tych parametrów z noty katalogowej nie będziemy musieli zwracać większej uwagi, dlatego że te parametry są dużo lepsze niż kiedykolwiek będą nam potrzebne. Natomiast potencjalnie warto jeszcze zwrócić uwagę na dwa parametry, mianowicie czas, jaki jest potrzebny na to, ażeby odblokować odbiornik oraz czas, jaki jest potrzebny na to, ażeby odblokować nadajnik tego transceivera. Jak widzicie, te czasy są bardzo krótkie. Aktywacja układu nadajnika to jest maksymalnie 70 nanosekund, a odbiornika to maksymalnie 50 nanosekund. A więc przy typowych szybkościach transmisji wynoszących kilkaset do kilku megabitów na sekundę te parametry nie mają dla nas większego znaczenia. Ale jak zawsze czai się tutaj pewien haczyk. Mianowicie niektóre transceivery mają możliwość wejścia w tryb uśpienia, w tryb shutdown, w którym pobierają zdecydowanie mniej energii. I tu pojawia się pewien problem, dlatego że wyjście z tego trybu uśpienia trwa już troszeczkę dłużej. Jak widzimy, w takiej sytuacji odblokowanie nadajnika trwa nawet 2 mikrosekundy, a odbiornika nawet 2,5 mikrosekundy. A to już zaczyna być porównywalne z czasem trwania transmisji 1 bitu. A więc w sytuacji, w której wprowadziliśmy transceiver RS485 w tryb głębokiego uśpienia, musimy pamiętać, ażeby zaktywować go z odpowiednim wyprzedzeniem. A w tryb głębokiego uśpienia możemy taki transceiver wprowadzić, jednocześnie deaktywując i nadajnik, i odbiornik. Jak widzimy tutaj z noty katalogowej, po maksymalnie 600 nanosekundach od deaktywacji obu torów odbiorczych i nadawczych, układ wchodzi w stan głębokiego uśpienia. Wejścia w tryb uśpienia możemy uniknąć, poza
pozostawiając na stale aktywny odbiornik transceivera. Oczywiście układ wtedy będzie pobierał średnio troszeczkę więcej prądu, ale w przypadku urządzeń, które nie są zasilane bateryjnie, nie ma to większego znaczenia. Alternatywnie, część nowszych mikrokontrolerów posiada interfejsy UART wyposażone w możliwość sprzętowego sterowania sygnałem REDE. W takich sytuacjach mikrokontroler aktywuje sygnał sprzętowy REDE z wyprzedzeniem równym czasowi trwania co najmniej 1 bitu. W ten sposób mamy gwarancję poprawnej aktywacji toru nadawczego lub odbiorczego transceivera. Ale tak jak Wam powiedziałem, to w większości przypadków też nie będzie nam przysparzać jakichś większych problemów. No to przyjrzyjmy się nieco temu, co zawiera taki typowy transceiver RS485. Jak widzimy, składa się on z dwóch części. Jedna z tych części to jest nadajnik magistrali RS485, nazywany tutaj D, a druga to jest odbiornik tej magistrali, który jest oznaczony literką R. Ten nadajnik i odbiornik są ze sobą wewnętrznie połączone i ich wyjścia-wejścia są wyprowadzone wspólnie na dwa piny, które są oznaczone odpowiednio A i B. Ja o tych oznaczeniach pinów i co one tak naprawdę znaczą, za chwilę Wam powiem nieco więcej. Natomiast właśnie te piny A i B to są piny, które będziemy łączyć z pozostałymi transceiverami RS485 w celu utworzenia tego typu magistrali. Nadajnik magistrali RS485 ma wejście oznaczone tutaj jako DI i to jest wejście, które należy podłączyć pod pin wyjściowy portu UART, a więc pod pin TXD. Z kolei odbiornik magistrali RS485, który tutaj jest oznaczony literką R, ma wyjście, które się nazywa RO, które należy podłączyć do wejścia odbiornika układu UART, a więc do wejścia RXD. No i mamy tutaj jeszcze dwa sygnały, które są oznaczone jako RE i DE. Te dwa sygnały, jak widać, są komplementarne. Sygnał RE jest aktywny w stanie niskim, natomiast sygnał DE jest aktywny w stanie wysokim. Sygnały te odpowiednio odblokowują odbiornik lub nadajnik. Bardzo często te sygnały zewnętrznie łączymy ze sobą razem, co oszczędza nam jeden dodatkowy pin I/O mikrokontrolera. Co prawda powoduje to, że w danym momencie może być aktywny albo odbiornik, albo nadajnik interfejsu RS485, jednak w większości przypadków nie ma to dla nas żadnego znaczenia, ponieważ nie ma w większości przypadków powodów, ażeby jednocześnie aktywować odbiór i nadawanie. A więc połączenie transceivera z mikrokontrolerem może wyglądać tak, jak tutaj to widzicie na tym schemacie. Jest ono bardzo proste, pin TXD łączymy z wejściem DI, pin RXD łączymy z wyjściem RO, natomiast połączone piny REDE możemy połączyć niemalże z dowolnym pinem I/O mikrokontrolera. Mówię niemalże dlatego, że niektóre mikrokontrolery posiadają specjalne rozszerzenia interfejsu UART, które umożliwiają sterowanie właśnie tym sygnałem, ale o tym powiem Wam później. No to super, skoro połączenie z mikrokontrolerem mamy już załatwione, to teraz przejdźmy do tematu nieco bardziej skomplikowanego, a mianowicie wykonania samej magistrali. Wydawałoby się, że wystarczy po prostu te sygnały A i B połączyć z sygnałami A i B kolejnych transceiverów i wszystko będzie ok. No to po prostu sprawdźmy, czy to rzeczywiście wystarczy. W tym celu zbudowałem sobie prosty układ, który tutaj widzicie. Ja go dokładnie omówię w dalszej części tego filmu, natomiast na teraz to, co musimy wiedzieć, to tylko tyle, że z jednej strony mamy tutaj Atmega 4809 podłączoną poprzez port UART do transceivera, a z drugiej strony mamy przejściówkę opartą na układzie FT232, która też jest podłączona do transceivera, więc mamy dwa układy na magistrali, które są ze sobą połączone, tak jak tutaj widzicie na tym schemacie. Nie mam żadnych elementów dodatkowych. Ja sobie pod te linie A i B podłączyłem sondy oscyloskopowe po to, żeby móc obserwować przebieg generowanych sygnałów. No i zobaczcie, co się dzieje. Mój PC nadaje z szybkością 9600 bitów na sekundę i jak sobie rzucę tutaj okiem na oscylogram, to wszystko wygląda perfekcyjnie. Mam doskonałej jakości sygnały. No to teraz spróbujmy sobie troszeczkę sytuację skomplikować i pomiędzy tymi dwoma odbiornikami, nadajnikami umieszczę bardzo długi przewód. Ja go sobie tutaj wykonałem ze skrętki komputerowej, którą tak pozwijałem bałaganiarsko. Jej tutaj mam mniej więcej jakieś 20-30 metrów. No i zobaczmy, jak teraz wyglądają te sygnały. Jak widzimy, na brzegach tych sygnałów pojawiły nam się takie zafalowania. No, ale jeszcze wydaje się, że nic złego się nie dzieje. Transmisja przebiega w sposób absolutnie prawidłowy. No to teraz zrobię sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zwiększę szybkość transmisji do jakichś 460 000 bitów na sekundę. No i zobaczcie teraz, jak wygląda ten oscylogram. Przypatrzmy się mu nieco dokładniej na powiększeniu. No i jak widzicie, ten sygnał już nie przypomina takiego pięknego sygnału prostokątnego. Sygnały elektryczne, które przemieszczają się w przewodach elektrycznych, możemy potraktować jako fale. A jak wiecie chociażby z codziennej obserwacji, fale mają tą cechę, że odbijają się od różnych rzeczy. W przypadku długich przewodów fale mogą się odbijać od końca tego przewodu i w efekcie prowadzić do zakłóceń odbioru w innych punktach sieci. Aby zapobiec temu zjawisku, musimy na końcach naszej magistrali umieścić tak zwane terminatory. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę takim terminatorem w najprostszym przypadku jest odpowiednio dobrany rezystor
rezystor. W przypadku większości magistral RS485 wartość tego rezystora wynosi 120 ohmów. No i tak jak tutaj widzicie, jeżeli mamy na magistrali dwa transceivery, to przy każdym z nich pomiędzy tymi liniami A i B umieszczamy rezystor o wartości 120 ohmów. No i ja sobie takie rezystory umieściłem na dwóch końcach tej mojej mini magistrali RS485, no i zobaczcie, co się stało. Widzimy na tych oscylogramach, że jakość sygnału poprawiła się znacznie, no i znowu zaczyna on przypominać sygnał prostokątny. A więc jak widzicie, terminatory robią swoją robotę. Oczywiście wartość tych rezystorów musimy dobrać do impedancji falowej użytych przewodów. Ale jak widzieliście w tym moim pierwszym przykładzie, przy niskich szybkościach transmisji ten sygnał wyglądał całkiem ok i żaden terminator tak naprawdę nie był potrzebny. W związku z tym powstaje pytanie, czy musimy stosować te terminatory? Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Terminatory potrzebne są tylko w niektórych przypadkach. Żeby odpowiedzieć na pytanie, w jakich konkretnie, przyjrzyjmy się, skąd się bierze problem. Kiedy zmieniamy stan magistrali, ta informacja ulega propagacji w tym naszym przewodzie z prędkością bardzo wysoką, ale nie nieskończoną. Jak pamiętamy z fizyki, fale elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się z prędkością równą prędkości światła, ale tylko w próżni. Natomiast w przewodach ta prędkość jest zdecydowanie niższa i w zależności od typu przewodu wynosi mniej więcej 0,7 do 0,8 prędkości światła. A więc znając długość przewodu i szybkość rozprzestrzeniania fali elektromagnetycznej w tym przewodzie, możemy policzyć, ile jest potrzebne czasu, żeby taka fala dotarła do końca, odbiła się od niego i wróciła do miejsca, skąd została nadana. Oczywiście wracając, ta fala może się ponownie odbić i ten proces może się powtarzać wielokrotnie. No ale oczywiście po każdym odbiciu część energii ulega rozproszeniu, a więc ta odbita fala będzie coraz mniejsza, więc będzie stanowić dla nas coraz mniejszy problem. Na tych moich oscylogramach widzicie zresztą te odbicia w postaci takich kolejnych oscylacji. Ale później sygnał wygląda już całkiem poprawnie i nie widzimy tutaj żadnych problemów. Stąd płynie prosty wniosek. Jeżeli szybkość transmisji, a co za tym idzie czas trwania bitu, jest wystarczająco długi w stosunku do długości magistrali, to terminator nie będzie nam potrzebny. Stąd też możemy przyjąć, że jeżeli czas trwania jednego bitu jest co najmniej 10-krotnie dłuższy niż czas obiegu takiej fali tam i z powrotem po naszej magistrali, to w tym momencie terminator będzie zbędny, natomiast jeżeli ten czas propagacji jest porównywalny do czasu trwania bitu, no to w tym momencie taki terminator będzie absolutnie konieczny. Stąd też, jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy stosować terminatora, wystarczy zmniejszyć szybkość transmisji. A jest to możliwe dzięki specyfice działania portu UART w mikrokontrolerze. Tak jak tutaj widzicie, układ UART próbkuje stan każdego bitu kilkukrotnie w trakcie jego trwania. Stąd też te zakłócenia, które pojawiają się w wyniku interferencji na samym początku trwania bitu, nie mają większego znaczenia. Dopiero w sytuacji, kiedy czas trwania pojedynczego bitu jest bardzo krótki, widzimy, że układ zaczyna próbkować w momencie, kiedy mogą pojawić się te interferencje, a w związku z tym może odczytać nieprawidłowy stan magistrali. No i to właściwie wszystko, a właściwie prawie wszystko, dlatego że mamy jeszcze jeden problem do rozwiązania, a mianowicie sytuację, w której na magistrali nic nie nadaje. Wszystkie nadajniki są wyłączone, mamy włączone tylko odbiorniki. I co wtedy? No i pojawia się problem, dlatego że w takiej sytuacji na magistrali nic nie wymusza napięć linii A i B, i w efekcie ich stan może być stanem niedozwolonym, a podłączone do magistrali odbiorniki zaczną odbierać śmieci. Ponieważ do obsługi magistrali RS485 wykorzystujemy najczęściej port UART, wobec tego dobrze by było, żeby spoczynkowo odbiorniki magistrali dawały nam sygnał w stanie wysokim, a więc jedynkę logiczną. Dlaczego? Ano dlatego, że jak pamiętacie, bit startu ma wartość 0, a więc przejście sygnału z 1 na 0 sygnalizuje nam rozpoczęcie nadawania kolejnej ramki danych. No więc ten problem musimy w jakiś sposób rozwiązać. Tutaj mamy dwa rozwiązania, proste i jeszcze prostsze, ale za to ciut droższe. To zacznijmy od tego rozwiązania prostego. A polega ono po prostu na dodaniu dwóch rezystorów polaryzujących te linie A i B, tak jak tutaj widzicie na tym rysunku. Wartość tych rezystorów możemy sobie dokładnie policzyć, ale w praktycznych zastosowaniach ta wartość oscyluje gdzieś w granicach 640 i 750 ohmów. No więc problem rozwiązany, prawda? Dwa rezystory i kłopot z głowy. No niestety nie jest tak prosto. Jak wiecie, zawsze musimy zapłacić jakąś cenę. A ceną, jaką płacimy za dodanie tych rezystorów polaryzujących, które zresztą tak przy okazji wystarczy dodać tylko w jednym miejscu w sieci, jest dodatkowe obciążenie tych linii A i B. Powiedziałem Wam, że na takiej magistrali RS485 możemy umieścić standardowo do 32 odbiorników nadajników linii. Natomiast jeżeli podłączymy sobie te rezystory polaryzujące, no to ta liczba nam się zmniejszy. Wynika to z tego, że stanowią one dodatkowe obciążenie dla nadajnika linii. W standardzie RS485 nadajnik linii musi potrafić
potrafić wymuszać prawidłowe napięcia linii A i B przy ich obciążeniu rezystancją 375 ohmów, a więc jest to ta najmniejsza możliwa rezystancja umożliwiająca prawidłowe wysterowanie magistrali, a co za tym idzie transfer danych. Ponieważ wejścia typowego transceivera wnoszą obciążenie rzędu 12 kOhmów, możemy sobie szybko policzyć, ile takich wejść musimy równolegle połączyć, ażeby nie przekroczyć tego limitu wynoszącego 375 ohmów. Standardowo są to właśnie 32 wejścia o obciążeniu jednostkowym równym 12 kOhmów. Natomiast jeżeli dodamy sobie te dodatkowe rezystory polaryzujące, to wniosą one dodatkowe obciążenie, które będzie ekwiwalentem mniej więcej 13-14 wejść transceiverów. A więc w takiej sytuacji na magistrale będziemy mogli jeszcze podpiąć maksymalnie 18 odbiorników nadajników linii. Jeżeli chcielibyśmy ich podpiąć więcej, to musimy zadbać o to, żeby poszczególne transceivery miały większą rezystancję wejścia. Tak jak Wam powiedziałem, mamy do dyspozycji transceivery, które wnoszą obciążenie połówkowe, ćwiartkowe, a nawet wynoszące zaledwie 1/8 obciążenia standardowego, a więc mają rezystancję wejścia na poziomie 48 kOhmów. Zresztą tak jak tutaj widzicie, w każdej nocie katalogowej transceivera mamy podaną informację o rezystancji wejściowej. Standardowo wynosi ona 12 kOhmów, natomiast może wynosić 24, 48, a nawet 96 kOhmów. Wtedy oczywiście takich transceiverów będziemy mogli podłączyć więcej. Ale mamy jeszcze jedną opcję. Tą opcją jest wykorzystanie nowoczesnych transceiverów, które posiadają tak zwaną funkcję fail-safe. Jak Wam wcześniej powiedziałem, ażeby odebrać jedynkę logiczną, to różnica potencjałów na liniach A i B musi przekraczać 200 mV. Z kolei dla zera logicznego ta różnica potencjałów musi być mniejsza niż 200 mV. W przypadku, kiedy linie A i B są niewysterowane, to różnica potencjałów pomiędzy nimi jest zbliżona do 0 V. I tą cechę właśnie wykorzystują transceivery fail-safe. Dla nich jedynka logiczna zaczyna się od różnicy potencjałów 0 V wzwyż, natomiast zero logiczne odpowiada różnicy potencjałów poniżej 200 mV, a więc standardowo. Ta drobna i niepozorna zmiana rozwiązuje nam problem sytuacji, w której magistralą nic nie steruje. Tak przy okazji te transceivery z funkcją fail-safe rozwiązują nam także problem uszkodzenia magistrali polegający na przykład na jej przerwaniu. Tego typu transceivery wobec tego nie potrzebują tych rezystorów polaryzujących, a więc nie mamy potrzeby wprowadzania dodatkowych zewnętrznych obciążeń. Oczywiście nie muszę dodawać, że te nowsze układy zazwyczaj są ciut droższe niż te układy starsze, które tej funkcji są pozbawione. Mamy dwa końce naszej magistrali zaterminowane, czyli powinniśmy mieć możliwość uzyskania bezproblemowej transmisji. No ale pamiętacie, że powiedziałem Wam, że na magistrali RS485 może być więcej niż dwa transceivery, możemy ich mieć 32, 64, 128, a czasami nawet więcej. Gdzie w takim wypadku umieścić terminatory? Pamiętajcie, że terminatory muszą być tylko i wyłącznie na końcach. Nie umieszczamy ich przy każdym transceiverze. Z tego wniosek, że magistrala, na której znajduje się więcej niż dwa transceivery, nie może mieć struktury gwiazdy, powinna mieć ona strukturę liniową, czyli prowadzimy przewód od jednego transceivera do kolejnego, od niego do kolejnego i tak dalej, i w ten sposób uzyskujemy zawsze dwa końce, na których umieszczamy terminatory. W przypadku, gdybyśmy zbudowali sieć o strukturze gwiazdy, nie dałoby się jej poprawnie zaterminować, to nie znaczy, że taka sieć nie będzie działać, ale jest duża szansa, że w pewnych sytuacjach działanie takiej sieci nie będzie za bardzo stabilne. Stąd też struktury gwiazdy powinniśmy zdecydowanie unikać. Widzimy więc, że aby zbudować magistralę RS485, poszczególne urządzenia łączymy ze sobą tylko dwoma przewodami, przewodem A i B. Można sobie zadać pytanie, a co z masami? Teoretycznie, ponieważ magistrala RS485 wykorzystuje tak zwany sygnał różnicowy, a więc ważna jest różnica potencjałów pomiędzy sygnałami A i B, a nie ich bezwzględny potencjał, te masy poszczególnych urządzeń nie muszą być połączone. Tyle mówi teoria, ale w praktyce różnie z tym bywa. Dlaczego? Pamiętacie, jak omawiając notę katalogową transceivera RS485 zwracałem Wam uwagę na maksymalne napięcie zasilania i maksymalne napięcie panujące na danym pinie? W przypadku tych użytych przeze mnie transceiverów ono nie powinno przekraczać 12 V. No ale jeżeli urządzenia nie mają połączonych ze sobą mas, a są zasilane z różnych źródeł, to może się okazać, że potencjał masy pomiędzy tymi urządzeniami jest całkiem spory. Może on z łatwością osiągać wartości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset voltów. Co w takim wypadku? No jeżeli byśmy w takiej sytuacji połączyli ze sobą dwa urządzenia, to oczywiście poprzez te sygnały A i B popłynie znaczny prąd, który uszkodzi transceivery. Stąd też, jakkolwiek technicznie nie ma potrzeby łączenia mas urządzeń, to w każdej sytuacji, w której spodziewamy się, że te potencjały mas mogą się istotnie różnić,
masy urządzeń powinny zostać ze sobą połączone, a więc potrzebujemy jeszcze trzeci przewód łączący poszczególne urządzenia. To połączenie może wyglądać tak jak tutaj na tym pokazanym schemacie. Widzicie jeszcze dodatkowo rezystor, który ogranicza przepływ prądu poprzez ten przewód masowy, dlatego że on nie powinien służyć do zasilania któregoś z tych urządzeń, powinien on służyć tylko i wyłącznie do wyrównywania potencjałów masy pomiędzy poszczególnymi transceiverami. W przypadku, kiedy te potencjały masy mogą się od siebie znacząco różnić, można rozważyć jeszcze drugą opcję, mianowicie wykorzystanie optoizolacji. Oczywiście ze względu na szybkość działania magistrali RS485 będziemy musieli wykorzystać naprawdę szybkie optoizolatory i jeszcze dodatkowo pewnie będziemy musieli wykorzystać izolowane przetwornice DC-DC, co zdecydowanie nie tylko nam komplikuje całe urządzenie, ale także podwyższa koszty jego wykonania. Inna opcja to jest po prostu zakup transceiverów, które posiadają już taką wbudowaną separację, tak jak tutaj to widzicie. Niestety, tak jak również widzicie teraz na ekranie, te transceivery cechują się zdecydowanie wyższą ceną, ale za to znacznie upraszczają nam układ. Niemniej jednak wtedy, kiedy rzeczywiście urządzenia mogą pracować przy zupełnie różnych potencjałach masy, jest to jedyna opcja wykonania magistrali RS485 gwarantująca jej poprawne działanie. No to o transceiverach RS485 wiemy już chyba wszystko, co wiedzieć musimy. No to przyszła pora na budowę kolejnej części naszej magistrali, a więc dobór odpowiedniego przewodu. Oczywiście typ przewodu, jaki wykorzystamy, w dużej mierze będzie zależał od zewnętrznych warunków środowiskowych. Czy to będzie środowisko o bardzo dużych zakłóceniach, czy raczej niewielkich, czy chcemy łączyć urządzenia, które znajdują się bardzo daleko od siebie, a może urządzenia, które znajdują się w odległości kilkudziesięciu centymetrów. Najczęściej do wykonania połączeń wykorzystujemy skręconą parę przewodów, czyli w praktyce skrętkę komputerową. Użycie skręconej pary przewodów rozwiązuje nam za jednym razem kilka poważnych problemów. Przede wszystkim zmniejsza ilość wypromieniowanych zakłóceń elektromagnetycznych, dlatego, że jak już Wam mówiłem, transmisja RS485 to transmisja różnicowa, a więc przeciwstawne sygnały będą wzajemnie się znosić. No i z podobnych powodów użycie skręconej pary przewodów załatwia nam też sprawę odporności na zakłócenia, dlatego, że jakiekolwiek zakłócenia zewnętrzne będą oddziaływać w ten sam sposób na obydwa przewody, a to z kolei nie będzie wpływało w istotny sposób na transmisję, dlatego, że jak wiecie, jest to transmisja różnicowa i transmitując dane z wykorzystaniem interfejsu RS485 jesteśmy zainteresowani różnicą sygnałów, a nie ich wspólną amplitudą. Tutaj jeszcze drobna uwaga, jeżeli wykorzystujemy skrętkę komputerową, to oczywiście mamy do dyspozycji 4 pary skręconych przewodów. Tych pozostałych par nie powinniśmy łączyć ze sobą, natomiast możemy je wykorzystać do realizacji niezależnych sieci RS485. Czasami mamy do dyspozycji kable, które posiadają jeszcze dodatkowy ekran ochronny i oczywiście użycie takich kabli ekranowanych jest zalecane do realizacji magistrali RS485. Zalecane to nie znaczy, że w każdej sytuacji niezbędne. Pamiętajcie, że wtedy, kiedy nie spodziewacie się jakichś dużych zakłóceń zewnętrznych, użycie kabli nieekranowanych jest jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli mamy kabel ekranowany, to posiada on dodatkową żyłę, która jest połączona z ekranem ochronnym, no i powstaje pytanie, co z tą żyłą zrobić. Tą żyłę oczywiście musimy uziemić i tutaj to, co jest bardzo, bardzo ważne, uziemiamy ją dokładnie w jednym punkcie. Pod żadnym pozorem nie wolno tego ekranu ochronnego łączyć z ziemią w kilku punktach, dlatego że w takim wypadku popłynie przez niego prąd, który będzie generował zakłócenia. W efekcie pogorszymy warunki transmisji zamiast ich poprawić. Jednakże w większości przypadków użycie ekranowanej skrętki jest niepotrzebne. W wielu przypadkach wystarcza po prostu kabel zawierający skręcone pary przewodów. To może być skrętka UTP albo zwykły kabel telefoniczny. Także pamiętajmy, że ekran nie służy do wyrównywania potencjałów mas pomiędzy węzłami sieci. Jeżeli chcemy połączyć masy poszczególnych węzłów, to musimy w tym celu użyć oddzielnego przewodu, co nie stanowi najmniejszego problemu, dlatego że w skrętce UTP mamy ich akurat nadmiar. Oczywiście musimy pamiętać o prawidłowej terminacji naszej magistrali poprzez umieszczenie na jej końcach rezystorów o rezystancji odpowiadającej impedancji falowej użytego przewodu. Dla skrętki komputerowej najczęściej to będzie wartość 120 ohmów. No i to właściwie tyle. Z tymi podstawowymi informacjami możemy zbudować swoją pierwszą magistralę RS485. Ja w swoim pierwszym przykładzie spróbuję połączyć Atmegę 4809 z komputerem PC. Ponieważ dla PC-ta nie dysponuję konwerterem USB RS485, więc złożę sobie go samodzielnie z części. W tym celu użyję znanego Wam konwertera opartego na chipie FT232 i dodam do niego tylko jeszcze transceiver RS485 i w ten sposób otrzymam konwerter USB RS485. Realterm, jak widzicie, w pełni obsługuje transmisję po RS485, więc tutaj nie będzie problemu. Po stronie mikrokontrolera sytuacja jest jeszcze prostsza. Piny TX i RX mikrokontrolera łączę po prostu z odpowiednimi pinami transceivera RS485, natomiast te piny DE, RE łączę sobie razem i podłączam pod dodatkowy pin I/O mikrokontrolera, dzięki temu będę mógł sterować nadawaniem i odbiorem. No to teraz pozostaje mi tylko napisać soft
software. A tak naprawdę wcale tego software'u pisać nie muszę, bo już go napisałem w poprzednich odcinkach, dlatego że wykorzystam dokładnie ten sam software, który wcześniej wykorzystałem do transmisji po RS-232. Oczywiście będę musiał ten software troszeczkę zmodyfikować, a ta modyfikacja będzie polegać, tak jak tutaj widzicie, na dodaniu obsługi linii REDE. Pamiętacie, że magistrala RS-485 jest magistralą typu half duplex, a więc nie mogę jednocześnie nadawać i odbierać, tak jak to było w przypadku RS-232. W związku z tym muszę ten mój transceiver w zależności od intencji przełączać na nadawanie, jeżeli chcę coś nadać, lub odbiór, jeżeli jestem gotów do odbioru. W związku z tym muszę dodać odpowiednie sterowanie tą linią REDE, ale jak widzicie w tym przykładowym kodzie jest to dosyć banalne. Między innymi dlatego, że użyta przeze mnie Atmega 4809 posiada sprzętową obsługę interfejsu RS-485, a więc jedyne co muszę zrobić, to dodać dodatkową linię kodu, która tą obsługę włącza, tak jak tutaj to widzicie. Rzućmy jeszcze okiem tutaj na tą część elektryczną. Jak widzicie, ja tutaj nie dodałem ani tych rezystorów polaryzujących linię, ani nie dodałem też terminatorów. To jest oczywiście niezgodne ze sztuką i nie należy w ten sposób postępować, ale ponieważ to jest tylko krótkie demo na płytce stykowej, więc wydaje mi się, że być może one tutaj nie będą absolutnie konieczne. Zresztą zaraz się przekonamy, czy to będzie działać. Odpalam ten wcześniej napisany program, odpalam Realterma, no i jak widzicie, komunikacja idzie w najlepsze, a więc wszystko działa. Do tej pory wszystko było banalnie proste. No to spróbujmy sobie troszeczkę skomplikować życie, dodając kolejny nadajnik odbiornik RS-485. Żeby było ciekawiej, to ja tutaj wykorzystam zupełnie inny mikrokontroler, a mianowicie wykorzystam omawianego we wcześniejszych filmach ARMA SAM-D21. Jest on zasilany napięciem 3,3 V i takim samym napięciem będzie zasilany odpowiedni transceiver, a więc widzicie, że w ramach jednej magistrali RS-485 bez problemu możemy miksować transceivery zasilane różnymi napięciami. Do obsługi transmisji RS-485 na tym procesorze SAM-D21 użyję dokładnie tego samego kodu, który użyłem w odcinku, w którym pokazywałem Wam, w jaki sposób zmigrować z AVR-a na ARMA w przypadku UART, a przy okazji dowiecie się, w jaki sposób zrealizować sterowanie linią DERE na mikrokontrolerach, które nie posiadają sprzętowego wsparcia dla tego typu sterowania. A więc otwieram sobie ten poprzedni projekt i muszę do niego dodać kilka linii kodu. Przede wszystkim muszę zrealizować sterowanie linią REDE. W tym celu wykorzystam pin PA19, no i napiszę sobie tutaj dwie funkcje. Pierwsza DERE init, która ustawi mi ten pin jako wyjście, i druga funkcja, która umożliwi mi sterowanie tym pinem. Będę mógł na niego wystawiać jedynkę logiczną, która uruchomi mi transmitter, lub zero logiczne, która uruchomi mi odbiornik. No jak widzicie, napisałem sobie taką funkcję set REDE, no i ta funkcja właśnie zajmuje się ustawianiem lub zerowaniem tego sygnału DERE. No to teraz kolejna kosmetyczna zmiana, a mianowicie funkcji inicjalizującej UART odpalę sobie przerwanie TXC. Dlaczego, to zaraz zobaczycie. No i skoro odpaliłem sobie to przerwanie, to muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w handlerze obsługi przerwań muszę dodać obsługę tego właśnie przerwania. A więc jak widzicie, dokładam sobie taką linię, która sprawdza, czy wystąpiło przerwanie TXC. Jeżeli tak, to zeruje stan linii REDE, co powoduje uaktywnienie odbiornika, ale co ważniejsze, deaktywację nadajnika. To przerwanie TXC, tak jak Wam pokazywałem w odcinku, który poświęciłem portowi UART, jest aktywowane zawsze wtedy, kiedy w buforze nadajnika nie ma już żadnej nowej danej, a więc mówiąc krótko, kiedy zakończyliśmy nadawanie danych. No i w takiej sytuacji musimy wyłączyć nadajnik transceivera. No i teraz musimy zrobić jeszcze jedną małą modyfikację, mianowicie wtedy, kiedy rozpoczynamy nadawanie znaków, to najpierw oczywiście musimy ustawić stan linii REDE, co odblokuje nam nadajnik transceivera i w ten sposób będzie on przekazywał te nadawane znaki na magistralę RS-485. Przy okazji, tak jak tutaj widzicie, ja sobie uzupełniłem hardware, dodając kolejny transceiver. Podpiąłem odpowiednie linie A i B równolegle do tej mojej wcześniej utworzonej magistrali, podpiąłem odpowiednie sygnały do płytki Explained, a więc teraz nie pozostaje nic innego, jak odpalić ten program, który napisałem i przetestować, czy on działa. No jak widzicie, w terminalu jestem w stanie odbierać nadawane przez ARMA dane, tym razem po magistrali RS-485. No to teraz jeszcze włączmy przy okazji tą Atmegę i zobaczmy, co się stanie. No i jak widzimy, od czasu do czasu nie dzieje się nic dobrego. Mianowicie, część komunikatów z Atmegi i z ARMA płynie do nas w sposób prawidłowy, nienaruszony, natomiast część z tych komunikatów najwyraźniej jest uszkodzona. Dlaczego tak się dzieje? Możemy łatwo się domyśleć, gdzie leży przyczyna tych problemów. Mianowicie, w pewnych sytuacjach zarówno Atmega, jak i ARM próbują jednocześnie coś nadawać na magistrali RS-485. Wobec tego pojawiają się na tej magistrali bity, które są efektem złożenia tych dwóch transmisji. Najczęściej nie jest to nic użytecznego. A więc widzimy,
wiemy, że w przypadku magistrali RS485 będziemy mieli do czynienia z pewnym specyficznym problemem wynikającym z koniecznością zapewnienia wyłącznego dostępu do magistrali dla danego urządzenia. No ale to już jest temat na zupełnie inny odcinek, także napiszcie mi w komentarzach, jakie widzicie możliwe rozwiązania tego problemu, a w kolejnym odcinku pewnie się zajmiemy tym, żeby te wasze propozycje wdrożyć w życie i spróbować rozwiązać te konflikty na magistrali. Więc jak zwykle mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, ciekawego. Lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.